wdeszczek, mamy wydech i mamy filtr powietrza. Idziemy do zespołu i będziemy to montować. Codziennie jest losowanie silników. Wczoraj mieliśmy numer 9, dzisiaj numer 14, więc od nowa działamy. Wczoraj latał z tym kaskiem. I to na dwóch ostatnich okrążeniach to zabrakło tego, żeby być pierwszym na treningu. Nie masz prawa ruszać tutaj ciała. Masz gacie będą, no to siedzisz ciasno w wózku, no to po co przerzucać, po co walisz? Ruch taki mocny głową twoim ciałem powoduje nadsterowność twojego wózka i ty lecisz bokiem. Kiedy ty masz jechać po prostu spięty tak, wyprostowany i tylko kręcić kierownicą prawy, lewy. Ok? Bo inaczej będzie kiepsko, no. Ile starczyłem? Pół dychy? Prawie nic tam, to nie o to chodzi, ale dwa okrążenia kolejne, gdybyś nie popełniał tych błędów tam, spowodowałyby, że byłbyś pierwszy, tak? Czyli, a ty na dwóch ostatnich popełniłeś największe błędy, o których wczoraj rozmawialiśmy. Dobra? No i witam was, kochani, serdecznie w nowym miejscu kartingowym, w którym ja byłem już bardzo często, a wy jesteście tutaj pierwszy raz prawdopodobnie ze mną. To jesteśmy na torze w Bydgoszczy na zawodach KMP, czyli kartingowe Mistrzostwa Polski. Mamy niedzielę, 11 maja. Wczoraj mieliśmy czasówkę i 2 wyścigi. Na czasówce byłem pierwszy. Do pierwszego wyścigu startowałem jako pierwszy i dojechałem pierwszy. I do drugiego wyścigu startowałem jako pierwszy i dojechałem pierwszy. I dzisiaj teraz mieliśmy warm-up, na którym byłem czwarta, zabrakło mi 5000, czyli nic. Zasady w kartingowych mistrzostwach Polski są takie same jak w Rock Cup Poland. Jedyne co na przykład różniło się na przykład w poprzednim sezonie było to, że zawsze na kartingowych mistrzostwach Polski jest drugi promotor, czyli Rotax Max Challenge. Jest więcej kategorii, a w tym sezonie z powodów prawdopodobnie tego, że było za mało zawodników w tamtych kategoriach, u tamtego promotora, został on wykluczony i został sam Vortex, czyli seria Rock Cup z silnikami Vortex. Ten tor, czyli kartodrom w Bydgoszczy, ma długość 1017 metrów. Mamy 12 zakrętów, 7 w lewo, 5 w prawo. Szerokość toru jest to od 8 do 12 metrów, więc tor jest dosyć szeroki i nadaje się do takich typu serii i zawodów. Przed 20 minutami mieliśmy warm-up, na którym zająłem 4. miejsce ze stratą 5000, czyli niczego, to już wam przed chwilą mówiłem. Teraz będziemy mieli paradę zawodników, prezentację zawodników, na którą zaraz będziemy szli z kaskiem, a po prezentacji będziemy mieli 2 wyścigi, wyścig numer 3 i wyścig numer 4. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak samo w nich dobrze jak w pierwszych 2. Mechanicy mieli siłę kręcić wózki, kanapeczki. I kadra narodowa młodzi.
zapraszamy. Aleksander Pelikański. Życzę Wam wszystkim dzisiaj wspaniałych zawodów. Pogoda się poprawiła. Mam nadzieję, że ta rywalizacja dzisiaj dała wiele Wam frajdy. Wszystkiego dobrego Wam życzę, sukcesów Panu i ogłaszam zawody za rozpoczęte. Jesteśmy już po prezentacji zawodników i po całej ceremonii. Tego się akurat nie spodziewałem, że dostanę powołanie do kadry narodowej na rok 2025, więc jestem bardzo zadowolony i czekamy na pierwszy wyścig. Jedziesz i nie myślisz o tyle, dobra? I w tym momencie, kiedy jest oni do tyłu, a ty do przodu, ty klepę, oni zostają i ty jedziesz do przodu, rozumiesz? Musisz to wyczuć. Wiesz co chodzi? Jesteś szybki, głowa, tak? Te same miejsca hamowania, punktów skrętu. Jesteśmy w drugim dniu zawodów już. Pierwszego dnia pierwsze 2 wyścigi wygrane. Teraz jesteśmy po warm-upie. Na warm-upie było tempo super, więc jest dobrze. I startujemy do trzeciego wyścigu. Właśnie on już poszedł, wyjeżdża jako pierwszy, naprowadza i żeby utrzymał tempo to co miał rano, czy to co miał wczoraj, to będzie bezpiecznie i szybko. Aleksander Pelikański utrzymuje prowadzenie w zakręcie numer 1, a tuż za jego plecami wspomniany przez nas właśnie Maksymilian Safarzyński. Na prowadzeniu Aleksander Pelikański spokojnie zaczyna budować przewagę. Bez zmian też na prowadzeniu, cały czas z przodu Aleksander Pelikański, zawodnik Parolin Poland, podopieczny Wiktora Turkiewicza, naprawdę jedzie pewnie, zdecydowanie i nawet nie ogląda się za siebie. W tym momencie przewaga to już jest ponad 2,5 sekundy. Ponownie oglądaliśmy spokojne prowadzenie jednego zawodnika. Aleksander Pelikański kontrolował wszystko od startu do mety i zasłużenie wygrywa wyścig numer 3 w tej kategorii z przewagą prawie 4 sekund. Mamy amulet. Uwaga. Żabę? Tada! Ale ci się odgniotło. Aż mi się odgniotło. Ja cię za każdym razem widziałem prawym okiem. 2-1. No kochani, wyścig numer 3 poszedł znakomicie, zgodnie z planem. Ukończyłem wyścig na pierwszym miejscu, nawet na milisekundę po starcie nie straciłem pierwszej pozycji, więc jest bardzo dobrze. Teraz czekamy na wyścig numer 4, potem ceremonia wręczenia pucharów i nagród. Już Wam muszę to powiedzieć, już te zawody są dla mnie wygrane. Jeżeli wygram 3 wyścigi z 4, na pewno jestem pierwszy, więc już jestem bardzo z siebie zadowolony, ale zbieramy do końca. No i oczywiście wyścig numer 4 przed nami. Plan jest prosty. Wygrać i dowieść jak najwięcej punktów. Walczymy do końca.
Trzymamy kciuki za młodego zawodnika, podobnie zresztą jak za pozostałą 21, którą będziemy oglądać w tym wyścigu. Piotr Błotny próbuje gonić stawkę, nie wiem czy mu się to uda, bo ta już wyjeżdża z ostatniego zakrętu. Bardzo ładnie ustawiona stawka. Dokładnie, bardzo spokojnie wjeżdżają w te korytarze i powinniśmy zobaczyć start tego wyścigu. Światła gasną i jedziemy. Wydaje się, że prowadzenie utrzymał Aleksander Pelikański. Tutaj się dużo dzieje, widzieliśmy dokładnie. 4 zawodników obok siebie w tym momencie. Aleksander Pelikański na prowadzeniu, jak na razie, niepokonany w tym weekend, 3 wygrane wyścigi i zapewne będzie chciał kontynuować tą pasę również i teraz. I widzimy, zawodnicy pokazują sobie, żeby jechali dalej, żeby nie walczyli, próbowali dojechać do młodego Pelikana. Na razie, na prowadzeniu cały czas Pelikański, za nim tuż Maksymilian Cieślar, który chyba szukał sposobu w tym długim lewym zakręcie na wyprzedzenie Aleksandra Pelikańskiego, ale jeszcze mu się to nie udało. Maksymilian Cieślar z bardzo dobrym tempem trzyma Pelikańskiego w napięciu, jest zaraz za nim, próbuje go wyprzedzić, miał już las 2 próby, ale obydwie próby nieudane. Obydwie próby nieudane, młody Pelikan jak na razie broni się dzielnie, nie chce oddać tej pozycji lidera. Teraz dojeżdżamy do nawrotu bez zmian. Za to walkę mamy na dalszych pozycjach. 3 zawodników chodziło koło w koło w ten nawrót. To był chyba Dawid Akten, Maksymilian Stafanowski i Karol Szajkiewicz, o ile się nie mylę. No oczywiście cały czas kamery skupione na liderach tego wyścigu, ale za ich plecami też dzieje się bardzo dużo. Teraz z dronem przenieśliśmy się do lidera tego wyścigu, czyli Aleksandra Pelikańskiego, który zmierza chyba po pewne już w tym momencie zwycięstwo w tym wyścigu i 4. zwycięstwo w ten weekend. Ostatnie 2 zakręty w jego wykonaniu, za jego plecami też bez większych zmian. Safarzyński utrzymuje się przed Aktenem. Przejdźmy może więc jeszcze do zwycięzcy tego wyścigu, który pokonuje ostatni zakręt razem z naszym dronem, wyjeżdża na prostą startową. I Nie może już pewien, ale wydaje mi się, że wygrał każdy z wyścigów. wygrał każdy z wyścigów i teraz świętuje zwycięstwo w tym wyścigu oraz w całych zawodach. Znakomity zawód w wykonaniu Aleksandra Pelikańskiego, który jest zwycięzcą pierwszej rundy kartingowych Mistrzostw Polski. U mnie już był. Do brzucha? U mnie był już. Czekajcie, zdjęcie wam zrobię. A ja w ogóle nie nagrywałam wcześniej. Dobra, ważne. A, uwaga. Ale Zdjęcie. Mogę zdjęcie? kolejna. No więc kochani, plany na ostatni, czyli 4. wyścig wyszedł znakomicie. Startowałem z pozycji pierwszej, no i ukończyłem wyścig też na pozycji pierwszej, więc ten weekend według mnie bardzo udany, cały komplecik punktów. Mamy 100 punktów na moim koncie, więc jest bardzo dobrze. Za jakieś 50 minut mamy rozdanie nagród, ceremonię wręczeń, no więc jest fajnie. Niestety nie. O kurde, jak tu trzeba nogi dać do góry. Jak tu się ktoś dorosły mieści? Nie, tu jeszcze nie. Mini rok i tutaj będą 2 klasyfikacje. Będzie klasyfikacja pełnej stawki i klasyfikacja U10. Także bądźcie przygotowani, że będą różne nazwiska wyczytywane. 3. Maksymilian Safarzyński. 2. miejsce Maksymilian Cieślar i wygrał tą klasyfikację Aleksander Pelikański.
takim samym lub większym gronie spotykamy się na następnych imprezach. Dziękuję bardzo, szerokiej drogi i bezpiecznej przede wszystkim. No i widzowie, ten weekend w moim wykonaniu był to jeden z moich najlepszych w tym sezonie. Dojechałem z kompletem punktów, 100 punktów, 4×4 wyścigi wygrane, więc jestem z siebie bardzo zadowolony i dumny. Pokazałem, że jestem bardzo dobrze przygotowany i że jestem naprawdę bardzo szybki na tym torze. Zawsze jest tak, że jak wygra się na przykład zawody na tym torze, to jest już ulubiony tor, a potem jak coś na nim nie pójdzie, to inny tor jest najlepszy. Tak jest. Idziemy jeszcze zrobić zdjęcie zespołowe. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się bardzo podobał. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia.